Wiecie, że tu są zawody w zjeżdżaniu na pniu w samej przepastce na jajach. Jest tych takich jakby platform z tymi ludkami po różnych stronach wyspy dość sporo. Ludzie wierzyli, że te ludki ich chronią, dlatego na nie patrzą i ich obserwują. Bardzo fajna chata, elegancka, nawet okna ma. Tą platformę zaczęto remontować w 92, a potem skończono w 96 za pieniądze japońskie, o dziwo. Jest naszym przewodnikiem i panią właścicielką powiedziała nam, że konie i krowy tutaj są szczęśliwe, dlatego że żyją jakby były wolne i dlatego są szczęśliwe i chcą tutaj żyć i mieszkać na tej wyspie. I twierdzą, że te konie nie są ani w pełni oswojone, ani w pełni dzikie, są półwolne. Ta wioska nazywa się w ich języku Waichu, bo w języku Rapanui znaczy Wa to jest woda, Hu czy tam Ichu to jest jakby ogień, więc w tej sytuacji tutaj trochę nie wiedzą, dlaczego tak to jest nazwane, ale to jest jakby woda i ogień, czy woda ognista, czy coś takiego. Nie wiedzą za bardzo dlaczego, sami przewodnicy, ale tak się nazywa ta wioska. To są ogródki, które są po prostu ogrodzone kamieniami, żeby nie zniszczył wiatr tych roślin. To są jakieś rośliny endemiczne, czyli występujące tylko tutaj, ale sam nie wiem jakie. To ma coś związane, z tego robią cukier, ale nie wiem co to jest. Jest tutaj kilka rzeczy ogólnie endemicznych. Najbardziej znanym endemicznym stworzeniem to jest pewien pajączek. A oprócz tego jest kilka roślin i żółwie, jakiś jest specyficzny rodzaj żółwi, które tu żyją i są endemiczne. Tak sadzili jakieś takie większe rośliny typu drzewa. Póki są małe, to chronili je od wiatru, a potem jak już są stabilne, to już to tak nie przeszkadza i dlatego one jakby są w dziurach, a nie zabudowane całkiem. Te domy są odtworzone jak one wyglądały, ale one nie są oryginalne, dlatego można tutaj jakby chodzić i ich dotykać, bo ich nie szkoda. To jest budowany dom w taki sam sposób poniekąd jak aktualnie, czyli jest fundament, który jest z skały. Były żłobione tutaj otwory, w które wsadzali główne pale. Pale szły do góry, wiązało się do tego poprzeczne patyki i poniekąd tynkowało się trawą. I było to odporne na wiatr i poniekąd nawet na deszcz. To jest dom dla Klaudii, dlatego że Klaudia stoi, bo Klaudia ma 1,5 metra. Elegancko otynkowany. Bo ja to tak z korzeniami wyciągnęłam z domu. Bo to wychodź. nie są jakoś coś Mikasa wysocy. jest tukasa, ale wyłaź już. Bardzo fajna chata. Elegancka, nawet okna ma. To jest, słuchajcie, rodzaj pieca. Na przykład banany tu gotowali czy coś. Musi być zazwyczaj 5 skał. Wiecie co to jest? To jest kurnik. Wyciągało się kamień, wchodziły kury, zamykało się kury i tyle. Beka, co? Tu mają taką naturalną miskę na wodę kury. Zobaczcie co można kupić. Bardzo mi się podoba, że tutaj wszędzie towarzyszą temu kwiaty i w ogóle ludzie tutaj miewają perfumy takie domowe, ale też osobiste o zapachu takim stricte kwiatów. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te ludki tutaj, no to mogę już wam coś powiedzieć na ten temat, mianowicie jest tych takich jakby platform z tymi ludkami po różnych stronach wyspy dość sporo. Tutaj na przykład są tego typu, one są różne, ale często tutaj są bez oczu. Te czerwone cylindry to są te czapki na głowach, które bardzo często widnieją. Tutaj są porozrzucane, dlatego że tutaj też był konflikt jakiś wewnętrzny na tej wyspie kiedyś. I tutaj możecie zobaczyć ludki, które tak wyglądają. I o co chodzi z tymi ludkami? Te ludki, jak już mają oczy, zawsze mają otwarte oczy i są skierowane na wioskę. A dlaczego? Bo ludzie wierzyli, że te ludki ich chronią, dlatego na nie patrzą i ich obserwują. I dlatego mają oczy otwarte, zwrócone w stronę wioski, dzięki czemu ludzie czuli się bezpieczni i chronieni. Ludzie mają bardzo często te figurki przed domami, na podwórkach i w domach. No, przed domami wiadomo, że bardziej rzeźbione, a w domach to jakieś kupione z drewna czy coś. I też mają właśnie jako ochronę w domu lub przed domem.
Ale o dziwo, przed domem jak stawiają, to trochę chyba na pokaz, bo figurki nie są skierowane w stronę domu, żeby domowników chroniły, tylko bardziej chyba na pokaz, tak jako figurka przed domem. To koło jest po to, że jak ktoś umarł, tutaj się gromadzili ludzie z wioski, a tutaj stawał na przykład syn i opowiadał o swoim ojcu. I taki to było bardzo honorowe i w ogóle. Tak, możecie już wiedzieć, gdzie jest wioska. Musi być tam, bo tam patrzy. A w ogóle tego ludka, co widzicie jeszcze trochę za mną, to znaleźli farmerzy i go podnieśli, bo był przewrócony i nawet nie wiedzieli, że tam jest ludek, no bo był przewrócony. Większość tutaj w ogóle z tych figurek było przewróconych lub było transportowanych na przykład z wyższych partii wyspy. Aha, i do tego transportu w ogóle wykorzystywali nie drzew, których zużyli tyle, że w pewnym momencie tu prawie nie było drzew. Wiecie, że tu są zawody w zjeżdżaniu na pniu w samej przepasce na jajach. Ze wzniesienia, nie to, że tak, na pniu bananowcy. Taka ciekawostka. A to są pozostałości oryginalne po domu stąd. Widać dokładnie, tutaj było wejście, fundamenty i taki taras z kamieni. No i miska na wodę dla jakiegoś zwierzęcia. Jest tutaj taka jaskinia. Pani nam powiedziała, że po prostu kiedyś rodziny tutaj przy niedzieli czy jakimś święcie sobie tutaj piknikowali, ale że wiało albo padało albo coś, a nie było wtedy namiotów, tak żeby sobie rozstawić jak teraz na plaży, no to chowali się do tej jaskini, jak było źle. Jesteś w namiocie? Nic ciekawego tu nie ma, pani mówi. Te kamienie mają takie kolory, bo to są używane jakby z poprzednich platform, które się rozwaliły lub figurek, przez to, że one są święte dla nich, bo ich chroniły. Dlatego oni używają tego do kolejnych platform, żeby to jakby nie poszło do innego celu. Figury, które mają oczy, stoją już w pionie i chronią ludzi. Figury, które jeszcze nie mają oczu, są przygotowane do postawienia, ale nie zdążyły stanąć, no bo z jakiegoś powodu ci ludzie się stąd wynieśli. Zatem reasumując, było tutaj bardzo dużo małych wiosek polinezyjskich, które każdy sobie stawiał swoją ochronę w postaci tych ludków. Natomiast to główne miasto aktualnie też ma swoich ludków, ale to nie jest tak, że wszystkie twarze były skierowane na tą główną wioskę, tylko każda wioska zapewniała sobie ochronę, trugając, rzeźbiąc takie oto ludki. Kilka istotnych faktów. Po pierwsze, młaje, czyli te figurki, robiono bez narzędzi, kamień o kamień. Co za tym idzie, robili takiego młaja około 2 lat. I robili nawet najpierw front, potem go spuszczali gdzieś tam do tej swojej dziury, dlatego że każdy jest w takiej jakby dziurze. Na pniach go tam spuszczali, jakoś go tam stawiali czy coś i dopiero robili mu tył, dlatego ten tył jest taki niedorobiony, bo go nie robili jakby od razu. Ten na przykład ma 6,5 metra, a sama twarz ma 4 metry i ten akurat ma imię Piro Piro. Taka ciekawostka. Widzicie? Ten jest na razie tutaj obły, nie ma jeszcze wyżłobionych uszu i tak dalej, więc ten był nieskończony, a tamten jest skończony, bo ma takie... Aczkolwiek z tyłu wszystkie są trochę brzydsze niż z przodu. Już tak bardziej na szybko, mniej dokładnie. Tu ogólnie jest fabryka, jak widzicie. Tam na przykład widać takiego, co się robi, ale patrzcie, tu jest największy, który ma 21,5 metra. Tu. Widzicie go? To jest największy tutaj, który nie zdążył stanąć. Albo też tak miało być, dlatego że czasami oni robili tak, że niektóre miały patrzeć w niebo, by mieć chyba też ochronę, nie wiem, czy przed jakimiś, nie wiem, meteorytami, albo ewentualnie kontakt z bogami. Tak naprawdę oni tutaj nie wiedzą wszystkiego w 100%, bo to się nie zachowało. Tak naprawdę w 100% to by trzeba było pogadać z duchami z przeszłości, jak to mówią. Nie wiadomo.
pewnym momencie przyjechało tutaj dużo naukowców i odkryli, że bywają też figurki, które się całkowicie różnią od pozostałych. Okazało się, że te mają zupełnie inną posturę, mają zupełnie inne podbródki, uszy, mają w ogóle przede wszystkim pełną figurę, dlatego że jak zobaczycie, tutaj jest również nogi i ręce. Okazało się, że te są dużo starsze, robione wcześniej. Tutaj też możecie zobaczyć, ona normalnie siedzi na stopach i to jest pozycja ceremonialna z tamtych czasów. Dowiedziałem się, że tutaj parę lat temu był jakiś wielki pożar tutaj. Dużo rzeczy się tu paliło, ale dzięki temu znaleźli sporo kolejnych nowych figur, takich właśnie, że już przyrosły ziemią albo coś, a nagle coś tam zaczęło wystawać. Nie ma tego złego, że tak powiem. Tą platformę zaczęto remontować w 92, a potem skończono w 96 za pieniądze japońskie. O dziwo, nie wiedzieć czemu, ale oni dali na to fundusze i możemy teraz podziwiać, jak pięknie stoją w żołądku, tak jak to miało wyglądać pierwotnie. Zobaczcie. Twarz. Druga. A tu patrzcie, narysowali rybę, która tu jest bardzo częsta, czyli tuńczyka. O, tu też widzę rybę. Nawet bardziej. Te wszystkie tutaj dziurki, każda dziurka to jedno dziecko. Ile się urodziło. I zobaczcie, tu są. W tej wiosce, w tej przestrzeni, ile urodziło się dzieci, tu każdy jest zaznaczony. Plus, jak to pani powiedziała, i tuńczyk do jedzenia. Jakbyście jeszcze myśleli, że dla nich to byli jacyś bogowie, to tak nie jest te figury. Mianowicie, oni uważali, że będą te figury ich chronić, więc oni je respektowali, poważali, ale nie modlili się do nich i nie uważali ich za bogów. Także, żeby ktoś źle nie myślał, że mieli ich jako za bogów. Ja myślę, że to taki trochę forma kultury bardziej. Może stworzenia takiego przez władze wioski, przez jakiegoś tam szamana, czy przez kogoś, jakiegoś takiego kultu bezpieczeństwa, żeby się czuli lepiej dla tych ludzi. Może to ze względu na to takie coś zrobiono. Na pewno jest to bardzo fajne i ciekawe. Chciałbym wam pokazać na koniec dzisiejszej wycieczki piękną plażę z piaskiem z Tahiti. Zaraz przed nią jeszcze jedna platforma z Moajami. Mają dłonie wyrysowane, widzicie? Jako ciekawostkę tej plaży wam powiem, że ta plaża jest tak fantastyczna podobno, no bo ma piasek, a nigdzie indziej nie ma, że władca tutejszy jakby zarządził, że do któregoś roku w ogóle tylko mogła rodzina i przyjaciele zaproszeni przez władcę sobie używać tej plaży, a normalni ludzie nie. Taka beka. Dość niesamowita sceneria. Moaje za mną, a my się tu kąpiemy z piaskiem z Tahiti. Żyć nie umierać, słoneczko świeci. Zaraz idziemy jeść rybkę, cudownie. Ze względu na to, że postaram się wam pokazywać raczej takie lokalne rzeczy, no to wam pokazuję teraz akurat Julka burgera. Dobre? Zarąbista jest. Ja mam lokalną rybę, grillowaną. Miało być na mocno, a jest na surowo. W sosie grzybowym, na serze Roquefort. Taką ledwo zrobioną mam. Ogólnie bardzo dobra, tylko szkoda, że jednak nie jest wypieczona. A Klaudię wam zrekomenduję najbardziej tutaj lokalne danie, czyli ceviche. Z tuńczyka, z kawałkami ośmiornicy, no i krewetki są do tego. I już próbowałam to, bo nie mogłam się powstrzymać. I jest przepyszne. Ceviche, żebyście wiedzieli, jest ogólnie z ryby na surowo. No, krewetki są zrobione, ale ogólnie podaje się to z rybą surową. Pyszne. Ja też chcę spróbować. No i Klaudia ma frytki z tych fioletowych ziemniaków. Pyszne są. One są słodkie. No tutaj mają pojęcie bardzo. To jest najlepsze jedzenie, jakie jedliśmy na tej wyspie. Ale ogólnie wszędzie jedliśmy raczej bardzo dobre, także raczej się znają. To nie jest tak, że ciężko trafi dobre jedzenie. Tu raczej ciężko chyba na razie trafić złe jedzenie. Ogólnie jak przyjechaliśmy do Chile, to po tych naszych złych doświadczeniach to ogólnie najlepsze jest jedzenie w Chile, serio. Ale to też zależy oczywiście od gustu. Ale oni to jedzą właśnie rybki i mi naprawdę smakuje. Mają tutaj nad wyraz dobre piwo i nad wyraz szerokie spektrum tych piw. I wyobraźcie sobie, że mają tutejsze piwo. Ono się nazywa Rapanui, już wam raz pokazywałem. To jest Rapanui Pale Ale, a ja wziąłem sobie bezalkoholowe i też jest bardzo dobre. Aha, no a idziemy na zachód słońca.
tak stoisz jak widły w gnoju? Wykurwim dęca? Pequeño Małaj, muy bien. Hehe, cieszę się. Marzenia się spełniają, tylko mocno, mocno trzeba ich chcieć. Trzymaj kciuki, coś sił może zdarzyć się.